Witold Leszczyński się przymierzał do niego już na początku lat 70. To jest taki długo przenoszony, wypieszczony projekt. Był już wtedy po swoim pełnometrażowym debiucie Po żywocie Mateusza, który być może część z Państwa widziało, o którym mówiono, że miałby szansę na Złotą Palmę, gdyby nie wydarzenia maja 68, z powodu których odwołano po prostu festiwal w Cannes w tym akurat roku. Ale no, rzeczywiście to uchodzi za żywot Mateusza z rolą Franciszka Pieczki, właśnie taki osadzony na wsi, w świecie przyrody, z przejmującą muzyką Vivaldiego, mistyczny, uduchowiony. Uchodzi za arcydzieło Leszczyńskiego i akurat, no, może nie powinnam zdradzać własnych sympatii, ja akurat dużo bardziej cenię film Rewizja osobista z 72 roku, też Leszczyńskiego, który nakręcił jako trudny, tak zwany trudny film drugi, bo wszyscy po świetnym debiucie wszyscy czekają na drugi film, który często jest rozczarowaniem, jest ogromna presja. Czy ta poprzeczka zostanie podtrzymana? Rewizja osobista rozczarowała krytyków. Dzisiaj się wydaje fascynującym studium takich postaw konsumenckich z epoki wczesnego Gierka. To się w ogóle dzieje na przejściu granicznym. Zdzisław Maklakiewicz jest celnikiem. Ja wiem, że Państwo nie mają tego w programie, ale w wolnej chwili to powinno być na YouTubie do obejrzenia. Naprawdę z całego serca polecam Rewizję osobistą. A dlaczego o tym mówię w ogóle? Mówię o tym dlatego, że tam w epizodycznej rólce wystąpił Edward Stachura. Edward Stachura grał tam turystę, który przechodzi przez granicę. On tam mówi dosłownie 2-3 zdania. Jest w takim właśnie w zielonej sztruksowej marynarce, taki zgrzebny, kontrkulturowy, niepokorny. Wraca do kraju jako ubogi wędrowiec. I w przeciwieństwie do głównych bohaterów nie ma niczego do oclenia, z wyjątkiem zapalniczki. I to jest takie właśnie symboliczne. I w wywiadach poprzedzających premierę Leszczyński mówił, że zatrudnił swojego przyjaciela Edwarda Stachurę w małej roli, ale tak naprawdę pracują razem nad scenariuszem ekranizacji Siekierezady. Druga powieść Stachury Siekierezada, czyli Zima leśnych ludzi, ukazała się właśnie wtedy, w 1971 roku i Leszczyński był pod jej ogromnym wrażeniem, bardzo chciał to zekranizować. No ale potem się sprawa skomplikowała. Rewizja osobista została źle przyjęta, dostała nagrodę Skisłego Grona na festiwalu w Łogowie. To jest trochę taki odpowiednik hollywoodzkiej Złotej Maliny. No i Siekierezady nie skierowano do produkcji. Stachurze było przykro, poczuł się oszukany, obraził się na Leszczyńskiego i zawiesił z nim stosunki. No ale Leszczyński, no cóż, po tej porażce wyjechał za granicę i między innymi do Szwecji, gdzie kręcił reklamy, czyli się zaprzedał. I cały czas się zmagał z ciężarem swojego genialnego debiutu, po którym ciężko mu było dalej coś nakręcić. No właściwie z tego roztrwonionego talentu się trochę wyspowiadał w takim filmie Rekolekcje z 77, gdzie właśnie jeden z bohaterów jest reżyserem o podobnym rozwoju kariery, który jakby nakręcił piękny, uduchowiony film, a potem zaczął kręcić reklamówki i właściwie nie wiadomo, co ze sobą zrobić. No ale wrócił do formy i do nurtu wiejskiego zarazem, udaną i bardzo popularną Konopielką z 81 roku. I za to się Leszczyńskiego pamięta. No ale wtedy głupia sprawa, Stachura już nie żył. Popełnił samobójstwo właśnie w 79. To w ogóle była taka dramatyczna sprawa. On się próbował rzucić pod pociąg. Być może, to jest kwestia podzielona, czy to była sprawa depresji, czy narastającego obłędu jednak. Stracił 4 palce, ale przeżył, został zamknięty w szpitalu psychiatrycznym w Drewnicy, gdzie się powiesił ostatecznie. No i co? I ta pośmiertnie nakręcona w takim razie Siekierezada to jest rodzaj epitafium dla przyjaciela, rodzaj pożegnania i hołdu dla jego twórczości. No a zarazem to jest troszeczkę takie podszyte może poczuciem winy, że się nie zdążyło, że Stachura liczył na ekranizację tej swojej powieści, chciał ją zobaczyć, chciał pracować nad scenariuszem, no i nie doczekał.
a zarazem to jest powrót, można powiedzieć, że tworzy taką triadę, taki tryptyk z żywotem Mateusza, Konopielką no i właśnie Siekierezada tworzy taki tryptyk wiejsko-metafizyczno-poetycki, o, tak bym może powiedziała. Tu też jest zresztą znowu Vivaldi w ścieżce muzycznej, taki ukłon w stronę debiutu. Może jeszcze troszeczkę krótko słowo o samej powieści, bo to jest ważne. Ja nie wiem też, na ile Stachura jest jeszcze przez Państwa czytany, na ile to w ogóle jest żywe nazwisko, a na ile już należy do historii literatury. No, ale na pewno Państwo wiedzą, że był niezwykle popularny i że apogeum tego kultu Stachury przypadło no właśnie na lata 80. To jest druga z jego powieści. Pierwsza to była Cała jaskrawość z 69 i też taka no, poetycka dylogia, można powiedzieć. Ma podtytuł Zima leśnych ludzi, co jest trochę nawiązaniem do Lata leśnych ludzi Marii Rodziewiczówny. To był taki przebój z lat międzywojennych, czytadło dla młodzieży o wakacjach w lesie. A zresztą bohater, jak to zobaczymy, pożycza książkę Rodziewiczówny w bibliotece objazdowej, w takim baraczku. Tutaj pewne wątki się splatają. A traf chciał, że w 1984 Władysław Ślesicki zrobił serial dla młodzieży Lato leśnych ludzi. No może to też trochę wpłynęło na Leszczyńskiego. I właśnie w odniesieniu do tych powieści Henryk Bereza użył takiego określenia życiopisanie, bo i w jednej i drugiej mamy silne piętno autobiograficzne. W pierwszej występuje poeta Edmund Szerucki, alter ego Edwarda Stachury, kwatera u Potęgowej, gdzie się pije, pracuje, prowadzi długie rozmowy, jest prawdziwa, podobnie jak Przyjaciel Witek tam występujący. I Całą jaskrawość Stachura napisał w górach, pracując na wyrębie, co z kolei później zainspirowało Siekierezadę. I w styczniu 1967 pisarz przyjechał do gminy Kotla, to były Sudety, zdaje się. Zresztą tam przyjeżdżał kilka razy jeszcze z żoną Zytą Oryszyn, też poetką. I kilka miesięcy później napisał takie podanie do Komisji Ryczałtów Terenowych Związku Literatów Polskich. Uprzejmie proszę o przyznanie mi ryczałtu terenowego. Chciałbym wyjechać do województwa zielonogórskiego, gdzie zimą 66-67 pracowałem jako robotnik leśny na Zrębie, wieś Grochowice, Nadleśnictwo Słowa Śląska. Ukończyłem pisanie powieści pod tytułem Cała jaskrawość. Zamierzam pisać kolejną prozę, której akcja toczyłaby się wokół tamtych leśnych, że tak powiem, spraw. No i w każdym razie pojechał do Kotli i ten pobyt dostarczył mu wielu obserwacji. A tło były właśnie okoliczne lasy i wsi. Grochowice i Kotla, które tutaj w powieści występują jako Bobrowice i Hopla, a prototypami licznych postaci byli no, pracownicy leśni, z którymi po prostu Stachura chodził do lasu, pracował na wyrębie. Czyli to jest mocno zakorzenione w realiach. No i fabuła jest znowu dość wątła. Poeta Janek Pradera, czyli znowu alter ego Stachury, przybywa do Hopli pracować na wyrębie i właśnie znowu uciec od świata, uciec od miłości, z którą coś nie wyszło, od miłości do gałązki jabłoni. Nie poznajemy imienia dziewczyny. Być może uciec od siebie trochę. Przemieszka na kwaterze u babci Oleńki, która jest wzorowana właśnie na prawdziwej Potęgowej. Poznaje prostych ludzi jak Peresada czy Wasyluk. Pije z nimi, pracuje, gada, jest świadkiem rozruby w knajpie i ciągle rozmawia w myślach z ukochaną gałązką jabłoni, a także, i tu uwaga, prześladuje go mgła. I ta mgła, interpretatorzy nie są zgodni, to może być przeczucie lub pragnienie śmierci, to może być obłęd. Ta mgła, to najlepiej widać w narracji, to zresztą zostało bardzo dobrze przełożone na obraz filmowy, ale
są takie momenty, kiedy realistyczna, nawet humorystyczna narracja Siekieryzady właśnie tak się rozmywa w takich poetyckich inwokacjach, przechodzi w modlitwę, przechodzi jakby w zaśpiew i też mamy poczucie, że mgłą się zasnuwa nawet w sposób, w jaki on pisze. I cóż, poznaje towarzysza Michała Kątnego, to jest trochę takie, też przybysza z miasta po próbie samobójczej, trochę takie jego lustro, ciemna strona, można powiedzieć, w tej roli Daniel Olbrychski. I po rozmowie z nim postanawia wracać do ukochanej i opuszcza Hople, no ale mgła zwycięża. Mgła zwycięża i Pradera. W powieści to nie jest jasne, czy popada w szaleństwo albo umiera. To jest znowu ta końcówka się rozmywa. No, Leszczyński, jak Państwo zobaczą, konkretyzuje to w filmie. No, to naprawdę było trudne zadanie do sfilmowania. Refleksyjny monolog poetycki, pełen nawrotów, refrenów, właśnie takich modlitewnych zaśpiewów. A jednak ekranizację Leszczyńskiego uważa się za kongenialną, to znaczy doskonałe przełożenie na obraz prozy poetyckiej, w czym jest ogromna zasługa młodego wówczas operatora Jerzego Łukaszewicza, który filmował także Dolinę Issy Konwickiego i miał rękę do takich, no powiedziałabym, pejzażowych, naturalnych, plenerowych, zamglonych zdjęć. Tu jest zimny filtr, stonowane barwy, no też cudowne typy miejscowych, Wiktor Zborowski czy Mariusz Benoit jako Peresada. A momentami, na przykład w scenie snu bohatera, obraz się robi taki trochę po buñuelowsku, powiedzielibyśmy, surrealistyczny. I cóż, Praderę gra młody Edward Rzętara, aktor subtelny, wtedy koło 30, który podobno się martwił, że jest za mało wyrazisty do tej roli. Ale dobrze dosyć oddał takie wycofanie Pradery. Nawet to właściwie on miał być niewyrazisty. I taką jego delikatność czy zagubienie w tym twardym świecie wyrębu. Sceny liryczne zostały podkreślone muzyką i tu właśnie, tak jak już powiedziałam, Vivaldi, ale także Satanowski. Są też wokalizy Hanny Banaszak. I to w ogóle jest taki wyraźny nawrót właśnie do estetyki żywotu Mateusza. Są takie momenty, kiedy muzyka jakby spada z nieba na bohatera. Coś go prześwietla przez gałęzie na podobieństwo Epifanii. Tak? Mówi, spada promień, mamy pył śnieżny i muzyka narasta. No, nie chcę się egzaltować, sami Państwo zobaczą, to są... W każdym razie w tej stylistyce to jest kręcone. Ale to by była nieznośna dość jednak maniera, gdyby nie była zrównoważona właśnie tymi scenami pełnymi humoru, dość nawet przaśnego. Z karczmy, czy sporo jest rozmowy o alkoholu i kobietach, przy czym bohater mimo wszystko, mimo pokus zachowuje tutaj swoją romantyczną czystość i pozostaje wierny gałązce jabłoni, powiada, co do kobiet, to moje oczy widzą tylko jedno. Czyli to jest, można powiedzieć, taki paradygmat romantyczny, którego śmierć obwieściła Maria Janion, ale jak się okazuje nie do końca. No i przede wszystkim trzeba pamiętać, że tu bardzo mocno wychodzi mit gór, który zresztą jest w kulturze polskiej niezwykle istotny. Najpierw Tatr, potem taki mit bieszczacki. I no właściwie już od czasów młodopolskich, tak? No te góry symbolizowały czystość, wzniosłość, były azylem dla tych, którzy nie mieścili się w ramach i to, co chyba najważniejsze, góry były pozasystemowe. Po prostu wyjedź w Bieszczady, tak śpiewał Wojciech Młynarski pod koniec lat 60. i to się znowu zaktualizowało w połowie lat 80. Trzeba też pamiętać, że to jest w apogeum popularności piosenek Stachury, jednak na szczęście nie w wykonaniu samego Stachury, bo Stachura śpiewał źle. Zachowały się nagrania, ale jak Państwo wiedzą, Stachurę popularyzowało głównie Stare Dobre Małżeństwo, czy Wolna Grupa Bukowina, Różański. No w każdym razie on miał swoich takich interpretatorów.
I to też budowało taki mit wędrowca na szlaku. Było śpiewane na obozach, nie wiem, harcerskich, kościelnych i innych. Ale naprawdę to się trzymało mocno. I też trochę czym innym była decyzja o wycofaniu się w góry na początku lat 70., bo przecież powstawały takie filmy, na przykład, nie wiem, Iluminacja, w Iluminacji są tylko elementy, ale Spirala czy Konstans Zanussiego, gdzie w góry idzie inteligent. I to jest taki gest właśnie, gest niezależności. Ale w latach 80. po stanie wojennym to rozczarowanie narasło i po prostu przybyło powodów, żeby się chcieć wycofać. I dlatego, uwaga, Siekierezada można powiedzieć, że jest polityczna przez swoją apolityczność. Znaczy jest diagnozą momentu, w którym życie w kraju ma niewiele do zaoferowania. I pozostają alternatywy, światy alternatywne. Też nawiasem mówiąc trzeba powiedzieć, że wzrosło trochę zapotrzebowanie na motywy religijne. No, też lata 80. to jest wielki powrót polskiej kultury do Kościoła. Kościół, jak Państwo wiedzą, no, oferował rodzaj schronienia dla kultury poza cenzurą i w stanie wojennym i potem jeszcze. Ale chyba u Stachury chodziło raczej po prostu o głód metafizyki. Tak Pradera na przykład powiada: położyłem się wieczorem i obudziłem się rano. Przecież to zmartwychwstanie, to cud. Bohater gada z Bogiem nieustannie. Jeśli nie gada z gałązką jabłoni, to gada z Bogiem. Choć to nie jest takie proste i nie zawsze się może dogadać. Ale dostaje znaki. Dostaje znaki, śledzi znaki. No i znowu, podobnie jak w filmie Kondratiuka, jest w tych znakach delikatny katastrofizm. Powieść zaczyna się od tego, że Pradera słyszy już w pociągu, kiedy jedzie w góry, komentarze na temat śmierci Zbyszka Cybulskiego pod kołami pociągu, co jest jakąś zapowiedzią próby samobójczej samego Stachury, taka prefiguracja. Leszczyński z tego otwarcia rezygnuje, tam tego nie ma u niego, ale za to, no już nie chcę zdradzać, ale no troszeczkę doprecyzowuje zakończenie. Pojawia się w ogóle tutaj biała lokomotywa, znowu biała lokomotywa z wiersza Stachury. U Witkacego była szalona lokomotywa, tu jest biała lokomotywa, która jest losem, Bogiem, różnie to było interpretowane. I cóż, powiem jeszcze tylko Państwu na zakończenie, że los dopisał dosyć gorzką puentę do filmu Leszczyńskiego, Siekierezada, bo nie tak znowu dawno, w maju 11 roku, czyli tak niespełna 4 lata temu, zginął śmiercią samobójczą Edward Żentara, odtwórca głównej roli Pradery. Wówczas był dyrektorem teatru w Tarnowie. Powody tej śmierci, nie chcę tutaj wnikać, one były może dość złożone, ale mówiono o nim, że ta postać, że ta jego rola u Leszczyńskiego i w ogóle postać Stachury przez całe życie była dla niego ważna. On niósł za sobą kreację w Siekierezadzie i grał potem sporo, ale być może już nigdy nie zagrał czegoś takiego. A jego syn Mikołaj, nie wiem czy jeszcze jest, ale był liderem zespołu o wymownej nazwie Mgła. Dziękuję.